Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek na temat komputera Macton Raptor i jak on się ma w stosunku do najnowszego Maca Pro. Tutaj sobie zobaczymy, jak to z zewnątrz wygląda. Obudowa firmy Fractal Design North. Bardzo ciekawa obudowa. Charakterystyczny na tej obudowie jest taki grill wykonany z bukowego drewna, prawdziwego oczywiście, a całość z wysokogatunkowej stali. Obudowa jest bardzo dobrze wykonana, bardzo dobrze spasowana. Idealnie się montuje wszystko w środku. Ścianki tutaj widzimy takie ażurowe, bardzo ułatwiają chłodzenie, wymiany powietrza z otoczeniem. Cała obudowa jest z tych takich dość kompaktowych. Oczywiście jest to obudowa ATX, ale nie jest taka duża jak zwykłe obudowy. Jest to idealnie wykorzystana przestrzeń, także po prostu jeżeli ktoś nie chce mieć jakiegoś dużego klocka pod biurkiem czy na biurku, to polecam właśnie tą obudowę. Mieszczą się tu nawet długie karty graficzne i w zasadzie wszystko, co jest potrzebne nam do profesjonalnej pracy. I teraz zobaczymy sobie w środku, jak to wygląda. Jak tutaj zobaczycie, pomimo, że jest karta RX 6800 XT, w środku jest jeszcze dużo miejsca. Wszystko dzięki zastosowaniu chłodzenia wodnego firmy Be Quiet. Jest to chłodzenie wysokiej klasy, 36 cm chłodnica, 3 wentylatory. Wszystko po to, aby zapewnić procesorowi jak najlepsze warunki pracy. Teraz tutaj, jak widać, zwróćcie uwagę na potężne radiatory, jakie są na sekcji zasilania, na chipsecie i na również dyskach NVMe. No wszystko po to, aby zapewnić jak najlepsze właśnie chłodzenie wszystkich podzespołów. Także te radiatory robią swoje, płyta jest przystosowana do ekstremalnego OC nawet, overclockingu. Co ciekawe, w tej płycie jest tutaj miejsce na 5 dysków ultra szybkich NVMe. I tutaj wiadomo, że kupujemy dysk 2 tera, 4 tera, ale nie musimy od razu wypełniać wszystkie sloty. Dokupujemy te dyski sukcesywnie, mamy aż 5 miejsc na dyski NVMe. Do tego jeszcze możemy sobie dodać oczywiście dyski 2,5 cala, 3,5 cala. Jest miejsce na te dyski, są dodatkowe tutaj kieszenie. Oczywiście 4 sloty na pamięć, które możemy rozbudować do 192 GB. To też nie musimy robić od razu, możemy to robić w miarę potrzeb. I teraz tak, zaczynamy, startujemy. Tu Państwo widzą, możemy sobie wybrać Windowsa, możemy sobie wybrać Maca. Komputer jest oczywiście całkowicie dwusystemowy, chodzi na każdym systemie operacyjnym. I teraz tak, tutaj jeszcze zdjęcia, ujęcia z kamerki. Przechodzimy już do systemu, najnowszego systemu, aktualnie Sonoma. I dalej już będą testy, które wykażą, iż komputer ten jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż Mac Pro. Teraz przejdziemy sobie tutaj już do testów. I teraz tak, co mamy w tej maszynie? Mamy bardzo ciekawe podzespoły. Procesor 24-rdzeniowy i9-13900K, grafika RX 6800 XT i 128 GB pamięci DDR5. W raporcie systemowym sobie zobaczymy jeszcze, jak to wygląda w szczegółach, czyli audio oczywiście wszystkie wejścia, wyjścia aktywne. Działa również HDMI audio czy DisplayPort audio. Karta Ethernet 2,5 gigabitów. Grafika 6800 XT. No i dyski. Dysk systemowy Samsung 990 Pro 2 tera, drugi 2 tera na dane i jeszcze jest jeden dysk ADATA, na którym mamy Windowsa 11 na dokładkę. Porty USB 3.2 i karta Wi-Fi, karta natywna. W pełni wspiera AirDrop, Handoff, Magic Mouse, Apple Keyboard. Także zarówno karta Wi-Fi, jak i Bluetooth jest w pełni natywna z macOS.
No i tutaj sieci, które sobie zbiera. Ta karta ma 3 antenki, także nawet jakiś słabszy sygnał spokojnie to wszystko wykrywa. Przy okazji przetestujemy szybkość łącza. No tu akurat łącze jest dość szybkie, to jest 335 megabitów na sekundę, ale każdy ma co innego oczywiście. Teraz dyski, będziemy testować dysk 2 terabajty Samsung. Jest to jeden z najszybszych dysków. W tym teście osiągi na poziomie 6000 megabitów na sekundę, w innych testach to będzie tam 7 czy więcej, no zależnie od testów, ale to są jak najbardziej poprawne wyniki. I teraz zobaczcie poniżej, z takim dyskiem możemy edytować w 4K, w 8K, 12K, materiał z kompresją, bez kompresji, nie ma żadnego problemu tutaj. Geekbench 6, czyli standardowy program do testowania procesorów czy grafiki. Teraz testujemy procesor. Oczywiście wszystko to jest w tempie przyspieszonym co najmniej 30 razy, żebyśmy tutaj za długo nie czekali. I tak, w trybie multicore mamy 18056, w trybie single core 2983, a więc wyniki na pewno topowe po prostu. Teraz zajmiemy się grafiką, ten sam program i w środowisku Open, w środowisku Metal. Test w środowisku Metal. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. I mamy Metal Score 209 376 tysięcy, czyli wynik też z samego topu, można powiedzieć. Zapamiętajmy sobie ten wynik, potem na końcu będziemy go porównywać z najlepszym Mac Pro. Następnie tutaj programek Video Proc Converter, program do konwersji plików, ale tu możemy sprawdzić, czy jest włączona akceleracja kodeków sprzętowych A264 i innych, karty graficznej. Jak widać, no, kodeki sprzętowe tutaj są włączone, działają, czyli karta jest w pełni wykorzystywana przez Mac OS. LuxMark 3.1, czyli wydajność w środowisku OpenCL. Można testować zarówno kartę graficzną, jak i procesor. Tutaj testujemy oba, i kartę, i procesor. Jak macie taki program, możecie sobie sprawdzić, jakie to u Was będą rezultaty. No tutaj są, na pewno będą to bardzo wysokie. 65312. I teraz Unigine jest to programik, który testuje grafikę głównie pod kątem gier wideo, czyli ilość klatek na sekundę. Wybieramy rozdzielczość Full HD, bo akurat taką mamy na monitorze w tym momencie. I ilość klatek no zawsze będzie na pewno powyżej 200, co przy takich kartach jest oczywiście normą. I mamy 207 klatek na sekundę Full HD. I teraz przechodzimy do poważniejszych testów, czyli programy do renderingu 3D. Tutaj mam najnowszą wersję Cinebench 2024, czyli program, który testuje procesor w programach do animacji renderingu 3D. Procesor jest maksymalnie obciążony, wszystkie rdzenie, wszystkie wątki pracują tutaj na 100%.
I teraz możemy po lewej stronie sobie zobaczyć aktualny rezultat i tutaj akurat program ma wyniki z Apple M1 Ultra, także to sobie można porównać od razu. No i mamy już tutaj wynik 2318 punktów. Teraz testujemy w trybie jednordzeniowym. Będziemy testować. Oczywiście tak szybko idzie tutaj, natomiast w realu to jest jakieś 40 minut. No tu jest wszystko w przyspieszonym tempie. Albo i godzina razem z tym jednordzeniowym testem, to taki teścik może trwać nawet godzinę. I po lewej stronie w ramce, jak widzicie, też pokazuje aktualny rezultat i osiągi Apple M1 Ultra 113, nasz ma 130. I mam rezultaty 2318 w trybie multicore i 130 w trybie single core. I zobaczcie, iż Apple M1 Ultra ma tylko 1625 punktów, a nasz ma 2318. M2 Ultra tutaj nie ma, bo program jeszcze to nie jest to program, który był w tym momencie, kiedy powstał M2 Ultra. Natomiast mamy Cinebench R23. Cinebench R23 również testuje procesor w ekstremalnych warunkach. Wszystkie rdzenie i potem test jednordzeniowy. Jest to najbardziej miarodajny program, ponieważ on już jest od dłuższego czasu, także te rezultaty można porównać z innymi. Natomiast Cinebench 2024 pojawił się jakiś miesiąc temu i to jeszcze wersja optymalizowana pod Venturę, a nie pod Sonomę. I mamy tutaj 39 419. Rezultat bardzo dobry. Bez tego QuickTime'a, co nagrywam, to byłoby co najmniej 40 000. I jeszcze w trybie jednordzeniowym. I w trybie jednordzeniowym 2025 punktów. I teraz czas na ostateczne wnioski. Posiłkujemy się tutaj taką tabelką, gdzie mamy rezultaty testowania procesora Maxtom Raptor, no i Mac Pro najnowszy w programie Cinebench R23. Czyli mamy tutaj tak, Raptor z procesorem i9 i 7, potem mamy Mac Pro M2 i Mac Studio M1. Czyli widać, że Mac Pro M2 Ultra jest 40% wolniejszy od naszego Raptora, jeżeli chodzi o procesor. Następnie karta graficzna w programie Geekbench 6. Apple M2 Ultra, najlepsza grafika jaka jest w Macu Pro, 208 000. U nas wychodzi 209. Na pewno w realu to jeszcze będzie o wiele lepiej. Ale w najlepszym wypadku dla Maca można powiedzieć, że to jest porównywalna grafika. Teraz z kolei ile to będzie nas kosztowało, czyli robimy sobie takiego Maca Pro z podobną konfiguracją, czyli 128 GB pamięci, 4 GB SSD, najlepszy procesor, najlepsza grafika. Wychodzi tutaj, jak zobaczycie, niemało, bo 55 000. Natomiast Maxtom Raptor z taką konfiguracją zapłacimy 14 310, a tu 56 000 prawie, czyli Maxtom Raptor jest 4 razy tańszy od Maca Pro. No cóż, pozostawmy to bez komentarza. Ja już Państwu dziękuję, zapraszam do oglądania następnych odcinków.